przetańczymy. Całą noc przetańczymy. Widzisz? Tańcz, tańcz. Cicho. Cicho. Cicho, bo już ktoś policję nadał. Impreza zamknięta, żegnam się z panami. Zaraz. Co jest, panowie? Słyszeliśmy skargi, że za głośno jest. No, my już kończymy. Wynocha No co do ty, domu. Kryśka? Wynocha, koniec Kryśka, no imprezy. co ty? Dobrze, że panowie przyszli, bo ja już rady sobie dać nie mogę. Dosyć mam. W Lombardzie dzień jak co dzień. Na otwarcie czeka już pierwszy zniecierpliwiony klient. Dzień dobry. Pan do nas? No nie, do sąsiadów. No, jest pan za wcześnie. Otwieramy za 5 minut. Nie mam czasu, nie możesz teraz? Chciałbym, ale nie mam kluczy. No nie szkodzi, załatwimy to tak. Słuchaj, potrzebuję 500 za niego na tydzień. Chce pan zostawić psa? No nie, słonia. Ale my nie przyjmujemy zwierząt. Czy ty wiesz, że to jest pitbull z rodowodem? No dobra, nic nie szkodzi. My po prostu nie przyjmujemy Co nie zwierząt. szkodzi? No nie szkodzi. Co, nie szkodzi? Co nie szkodzi? Niech pan go puści. Co pan wyprawia? Bo na ulotkach pisze, że bierzecie wszystko w zastaw. A co mi tu młody pieprzy? Pan chce zostawić psa. Psa? Ale my nie przyjmujemy zwierząt. Pies nie jest kłopotliwy, no, mundurowych tylko nie lubi. Jest spoko. Widać było, że ten gościu to totalny troglodyta. Od razu startował z łapami. Dobrze, że Mariusz przyszedł, chociaż i we dwóch mogliśmy sobie nie dać rady. Niech pan posłucha. Nie przyjmujemy żywego inwentarza. No co ty pieprzysz? Jak żywego? Co, mam go zabić? No nie musi pan iść gdzie indziej. Nie słyszał pan o hotelach dla psów na przykład? Ale on nie lubi psów. No i przyprowadził go pan do Lombardu. To jest drogi pies, ja wyjeżdżam i nie mam go z kim zostawić, a parę groszy się przyda. Dorzucę wam tą karmę. Bardzo mi przykro, ale zwierząt nie przyjmujemy. A chcesz w ryj? Weź, wypieprzaj człowieku albo dzwonię po policję. Stój! Aż stój! Dzień dobry. Burzliwy poranek? Dzień dobry. Nie, wszystko gra. Tylko facet pomylił Lombard ze schroniskiem dla psów. Maciej Korynt. Chciałbym się widzieć z właścicielem Lombardu. Krystyna Szlendak od lat zmaga się z problemem alkoholowym. Przez chorobę wiele lat temu rozpadła się jej rodzina. Kobieta walczy teraz o utrzymanie kontaktu z synem i ukochanym wnuczkiem. O, Krzysiulku, mój wnusiu kochany jesteś. I Beniu też. No, chodź, ucałuj matkę. Piłaś? No co ty? Przecież widzisz, że nie. Przecież czuję, że tak. Dlaczego ty nigdy nie wierzysz? Wiesz, że z tym skończyłam. Nie piję. Daj spokój, kogo ty chcesz oszukać? Jedzie od siebie jak z gorzelni. Ale przestań, no Beniu, przestań. Krzysiu! Ale mówiłeś, że w przedszkolu jest awaria. Zamknięte jest przedszkole. Chodź. Wolę mieć Krzysia ze sobą w pracy, niż zostawiać go z tobą, żeby się z nim szlajała gdzieś po barach? A po co tu przyszedłeś? Po co dajesz mi nadzieję? Dlaczego mi to w kółko robisz? Ja tylko nie chcę, żeby mój syn przechodził przez to wszystko, co ja. Rozumiesz? Przestań. Byłam złą matką, ale jestem dobrą babcią. To ty przestań. Mam prawo widywać się z wnukiem. To jest jedyna radość mojego życia. Rozumiesz? Krzysiu, chcesz zostać z babcią? Chodź, kochanie, chodź. W Lombardzie pracownicy przeprowadzają kolejną transakcję. Wszystkiemu przygląda się ciekawie tajemniczy nieznajomy, oczekujący na przyjazd właściciela Lombardu. Proszę, niech pan spojrzy. Nie mogę tyle dać. Błagam, ja mam małe dziecko, musimy mieć prąd. Ja pracuję w supermarkecie, mam plakietkę. Niech pan zobaczy. Oni płacą mało, ale zawsze płacą. Spłacę dług, bardzo proszę. Dobra, niech pani będzie. Dziękuję bardzo. Młody, wypisz umowę.
Proszę panią tutaj. Wychodzicie na swoje przy takim podejściu? Wychodzimy. I szef wie, że ma pan miękkie serce? Wkurzył mnie ten gość. Cały czas mnie obserwował, jeszcze do tego komentował sposób, w jaki prowadzimy interesy. Miałem nadzieję, że Kazimierz go spławi. Maciej Korynt, który czekał na Kazimierza, składa mu zaskakującą propozycję. Jaki chce pan ze mną zrobić interes? Chciałbym wyjść z panem w spółkę. Zostawiam ci rowerek biegowy, tylko uważajcie przy ulicy. No co ty? Przecież babcia będzie uważać na wnuczka. A tu masz przekąski dla Krzysia. A obiad? Może byśmy sobie gdzieś z Krzysiem poszli? Pieniędzy nie dam, jeżeli o to ci chodzi. Ale jak będę gotować obiad, to na spacer nie pójdziemy. Tu masz gotowe danie, wystarczy, że podgrzejesz. A pieniędzy do ręki nie dam. Nie traktuj mnie jak dziecko. I nie zapomnij, że to ja ciebie sama wychowałam, sama. A, tego się nie da zapomnieć. Nie wszystko było źle. Nie musisz się na mnie odgrywać. Ale się wcale nie odgrywam. Ja ci daję szansę na dobry kontakt ze mną i z twoim wnuczkiem. Dobra, dobra. Proszę, proszę. No więc pan chce spółkę, czy pan chce mnie kupić? Dobrze zapłacę. Panie, nie stać pana. Tego pan nie wie. Poza tym dalej mógłby pan czerpać zyski z biznesu. Nie jestem zainteresowany. Przecież długo już pan robi w biznesie. Chce się panu jeszcze szarpać? Proszę pana, ja mam od tego ludzi. Mam syna, no mam komu przekazać stery. Widzi pan, ja otwieram sieć lombardów. Pan ma uznaną w okolicy markę. Korzyści mogłyby być obopólne. Tak się składa, że nie lubię spółek. Ja też nie. Ale to tylko biznes, nie trzeba lubić. Ważne, żeby się opłacało. O właśnie, i mnie się opłaca. Na razie. Ale kto wie, co będzie w przyszłości. Pan mnie grozi? Ależ skąd? Ale uważam, że duży może więcej. Pojedyncze punkty nie będą miały racji bytu w przyszłości. Lepiej się połączyć. A ja tak nie uważam. Przykro mi. Wiadomo, że każdy chciałby przyjść na gotowe. Ja rozkręciłem firmę, miałem pozycję, zaufanie klientów, a on to chciałby kupić. Tego się nie kupuje, na to trzeba zapracować. Krystyna wybrała się z wnukiem na spacer. Nie jest to dla niej łatwe, bo męczy ją kac po nocnej imprezie. Pić mi się chce. A, pić już. Babcia ci daje. O, pyszny soczek. No, to ten. Klient przyjdzie po niego za godzinę. Dzień dobry. O, widzę, że imprezka się szykuje. Dzień dobry, panie Ziutku. Dzień dobry. Jak, był ochrzan ostatnio od żony za ten robot kuchenny? Panie Mariuszu, no co pan? Moja żona, skąd tam? Moja żona jak pies ogrodnika. Sama nie używa i mnie też nie da. No. Panie Ciutku, co tam pan przyniósł do nas? A, coś fajnego. No patrz pan, no. Właśnie widzę, co, żona kupiła? A no kupiła, ale nie używa, no. A szkoda, żeby towar nieużywany, no to w ogóle to trata gotówki, no. I to gotówka, no. Co jest to? Co? Grażynka? 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 No, jak zobaczyłam, że w domu nie ma moich noży, to od razu wiedziałam, że go tu znajdę. Nie, pani Grażynko, tam nie wolno. Co nie wolno? Jemu wolno, a mnie nie wolno. Do widzenia! Do widzenia, panie Do Ziutku. widzenia, do widzenia! Do widzenia. Gdzie on jest? Do widzenia. Do widzenia. Ja już nie mogę. To po prostu jest nie do zniesienia. Cały czas trzeba mieć go na oku. Nie spuszczać, bo zaraz znowu coś wyniesie z tej chałupy. No tego jeszcze nie było, żeby klienci ganiali się po lombardzie. Nie chciałbym być w skórze Ziutka, kiedy Grażyna wróci do domu. Proszę bardzo, może pan pomogę. O. Do widzenia. Chwileczkę, otworzę panu drzwi.
Proszę bardzo, do widzenia. Dzień dobry. Dobry. Mogę pani w czymś pomóc? Potrzebuję trochę gotówki. Niedużo. 2 dychy, dycha może być. A to rzeczywiście niedużo. Mam niewielkie potrzeby. I z czym pani przychodzi? Okulary mam. Do czytania. Plus 1,5. Przykro mi, ale to niestety nie jest nic warte. Jak to nie jest? Jak codziennie ich używam. Ja rozumiem, ale okulary są uszkodzone. No niestety nie uda nam się tego sprzedać. To co ja mam zrobić? Przykro mi. Nic innego nie mam. No niestety nie pomogę pani. Chyba że ma pani telefon komórkowy. No nie mogę, bo z synem muszę mieć kontakt. Wnuka mam pod opieką. Chodź, Krzysiu, idziemy. Nie mogłem pomóc. A nawet nie chciałem. Babka ewidentnie potrzebowała na wódkę. Zastanawiałem się, kto w ogóle zostawił jej dziecko pod opieką. Pewnie taki sam chlor jak ona. Stój! Gdzie mi tam jedziesz? No stój do diabła, co pod auto mi chcesz wpaść. Masz się słuchać babci. Tata ci nie mówił? Tam nie jedziemy. Tam pijacy na ławkach w parku siedzą, nie będziemy ich oglądać. Pić ci się chce, nie? No. Ale nic nie mamy. Wszystko już wypiłeś. Tato nam pieniędzy nie dał. Bardzo ci się chce? No, to wracamy. Osoby, które mają problem z alkoholem, to spora część naszej klienteli. Czułem, że ta kobieta do nas wróci, ale nie wiedziałem, że tak szybko. A po przerwie alkoholowy problem Krystyny zmusza ją do haniebnego czynu. O co panu chodzi? O to, że chce pani zastawić rowerek wnuczka za wódkę. Ale bezczelne, no to pan tu jest szefem czy ten gówniarz? Młody, uspokój się. Korynt coraz mocniej wywiera presję na Kazimierzu. 200 000 mogę panu dać. To moja ostateczna propozycja. Następnym razem będzie połowę tego. No to nie będzie następnego razu. Do widzenia. Tak pan myśli? Zobaczymy. Stały klient Ziutek wpada w kolejne tarapaty. Ostrzałkę mi oddajcie. Przecież żadnej ostrzałki nie przynosiłem, Pojedziemy na policję. Weźcie co zróbcie, pomóżcie, no. Spokojnie, spokojnie. Kazimierz kłóci się z żoną o sprzedaż lombardu. Co tym razem? No powiedz, o co ci chodzi z tą sprzedażą lombardu? No co? Jak ktoś da dobre pieniądze, to trzeba sprzedać. A co potem? Przed przerwą alkoholiczka Krystyna stara się ukryć przed synem ślady wczorajszej libacji. Okłamuje go, by ten zostawił pod jej opieką ukochanego wnuczka. W lombardzie zjawia się Maciej Korynt, który w nachalny sposób próbuje przekonać Kazimierza do sprzedaży biznesu. Grażyna przyłapuje Ziutka na próbie zastawienia jej noży kuchennych. Alkoholiczka Krystyna nie radzi sobie ze swoim problemem i postanawia zdobyć pieniądze na alkohol w lombardzie. Chce pani zastawić rowerek wnuczka? Soczek mu muszę kupić, bo dziecko chce pić. Dziecku chce się pić, czy pani? O co panu chodzi? O to, że chce pani zastawić rowerek wnuczka za wódkę. Ale bezczelne, no to pan tu jest szefem czy ten gówniarz? Młody, uspokój się. Co, uspokój się, to jest świństwo. Nie będzie mnie pan obrażał. Nie, to nie. Zabieram rowerek, idę gdzie indziej. Dobrze, dam pani 100. 100? Za to 300 jest warte. Warte jest 200 najwyżej. Daję połowę, nigdzie pani lepszej ceny nie dostanie. Moja strata. Rzeczywiście pani strata. Młody, wypisz umowę. Przecież było oczywiste, że baba wszystko przepije. Zarobiliśmy na krzywdzie dziecka. Totalny syf. Powiedz mi, Mariusz, dlaczego ty przyjąłeś od tej kobiety ten zastaw? Bo taką mam pracę. I ty też. Ale chyba są jakieś granice, co? Tak? Jakie konkretnie?
Granicy przyzwoitości, nie wiem, czy kojarzysz. No i co niby miało być tą granicą przyzwoitości według ciebie? To, że nie dajemy kobiecie pieniędzy na wódkę. Bo co? Bo takie masz widzimisię? A co, jeżeli ona rzeczywiście kupiła wnuczkowi ten soczek? Akurat. Poszła i kupiła wódę. No to co z tego? Przynajmniej rowerek jest u nas bezpieczny. A tak by poszła do Meliny, nie wiem, oddała ten rowerek za butelkę wódki i wnuczek nigdy by go nie zobaczył. My jednak dajemy jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Musisz myśleć szerzej, szerzej. Młody był wrażliwy. To dobrze o nim świadczyło, ale utrudniało pracę w Lombardzie. Jeszcze się musiał dużo nauczyć. I babcia kupiła. No, napiłeś się? Dobry soczek? A gdzie rowerek? Krzysiu, zapomnieliśmy o rowerku. Zostawiliśmy go przy sklepie. Wracamy po rowerek. Dobrze? Co to za sprawa z tą sprzedażą Lombardu? No był to jakiś gościu z sieciówki. Ojciec z nim gadał? A co, ty z nim nie rozmawiałeś? No rozmawiałem, ale chcę wiedzieć od was. Co, boisz się, że cię wysiuda z interesu? A ty skąd wiesz, że się utrzymasz u mego właściciela, co? Nie jestem pewny, ale ty na pewno nie zostaniesz. No to dostanę swoją dolę. No jak ci ją ojciec odpali? Odpali, swoje już w życiu zarobił. Ciekawe, że do tej pory nie przepisano ciebie Lombardu. Nic się nigdzie nie śpieszy. Akurat. Szef wie dobrze, że puściłbyś firmę z torbami, z twoimi pomysłami. Ciebie puszczę w pierwszej kolejności. To wtedy się na pewno nie utrzymasz. Nie bój żaby, mam pomysł. Angela zostanie kierowniczką, Loluś się trochę podszkoli. Nie, Loluś? Dobra, ja zmykam, bo umówiłem się z jedną panną. Mariusz, daj mi z 200, co? Nie ma zaliczek. Wypłata w przyszłym tygodniu. Nie możesz się nie wykupiać? Nie ma. Naucz się oszczędzać. Lecisz w pierwszej kolejności. Wkurzał mnie ten sztywniak. Tak naprawdę to zazdrościł mi tych wszystkich lasek, bo sam nie umiał poderwać żadnej. Adek był kompletnie nieodpowiedzialny i dlatego Kazimierz bał mu się powierzyć Lombard. Wiedział, że przepuści całą kasę. Tymczasem Krystyna musiała się wytłumaczyć przed synem ze straty rowerka Krzysia. Dzieckiem łatwo mogła manipulować, ale Bernard był nieufny. No ale jak to ukradli rowerek? No, ukradli rowerek. No ale jakim cudem? No takim cudem, że nie mogliśmy z tym rowerkiem wejść do sklepu. Weź, co ty mówisz? No, kasjerka powiedziała, że nie wolno wejść do sklepu z rowerkiem, to co? Miałam Krzysia zostawić przed sklepem z rowerkiem? Wiesz co, ja bym w życiu nie wyszedł ze sklepu z rowerkiem w takiej sytuacji. No, ale ja tak nie umiem z ludźmi. A jak wyszliśmy, to rowerka już nie było. Czy przypadkiem nie byłaś na jakiejś melinie? No przestań mnie o wszystko oskarżać. Przecież czuję od ciebie miętusy. Kogo ty chcesz oszukać? To od rana te miętusy, żeby Krzysiowi nie chuchać. Dlaczego ty mi nie wierzysz? A rowerek? Odkupię. Daj spokój, ciekawe za co. Za rentę odkupię, jak dostanę. Słowo honoru, że odkupię. Wiesz co? Zawsze jest coś nie tak, kiedy zostawiam u ciebie Krzysia. Mimo porannej awantury z żoną, Ziutek postanowił jednak postawić na swoim i ponownie zjawił się w Lombardzie. Nie ma jej? Kogo, pana żony? Nie, nie ma. W domu też jej nie ma. No, wzięłaś na mnie, gdzieś na mnie na pewno czyha, no. Spokojnie, nie ma jej, panie Ziutku. Ale szybko, proszę, szybko. Proszę bardzo, ile za to? Panie Ziutku, nie szkoda panu jednej awantury? Jakie awantury? No co pan? Przecież żona w ogóle, to nie jest w ogóle z domu, to kolega mnie dał, żebym sprzedał, żebym jego wyleczył, no. A czemu sam kolega nie przyszedł? Panie Mariuszu, no bo po prostu jest chory, no. Chory, no, czyli ale chory, no to trzeba jego wyleczyć. Dał mnie, Pewnie. ja przyniosłem i proszę bardzo, no. No ile za to, no? Powiedz Dobrze, pan, nie? 20 zł mogę dać. Panie Mariuszu, znowu 20 złotych. Panie Ziutku, boję się, że z tego będzie afera. Żadnej afery. 20 zł, więcej nie zaryzykuję. No dobra, no niech będzie, no.
Dzień dobry, pani Grażynko. Mąż znowu był. Tak. Ostrzałkę do noży. Nie pani? A, dobra, do widzenia. Dziękuję. Adrian poczuł się zagrożony możliwością sprzedaży Lombardu przez Kazimierza. Postanowił wybadać sytuację u źródła. Cześć, mamuś. O, w końcu się zjawiłeś. No wiesz, jakie są sprawy na mieście. Rozumiem. Ale mam tylko jednego syna i chciałabym go widzieć częściej. No jestem przecież. Zjesz coś? A co masz? Pieczeń mam. Kocham twoją pieczeń. Tatko w domu? No, drzemie w salonie. Powiedz mi, mówił coś może o sprzedaży Lombardu? Daj spokój, przecież nie sprzeda. A może sprzeda? Co ty, tatuś, nasz biznes chcesz sprzedać? A co ty myślisz, że ja będę całe życie tyrał? Adek nie miał smykałki do zarabiania pieniędzy, ale za to do wydawania jak najbardziej. Musiałem go zmusić jakoś do ciężkiej pracy. Jak nie marchewką, to kijem. To za ile byś chciał sprzedać Lombard? No, jeszcze nie wiem. No bo wiesz, tatuś, musi nam starczyć na rozkręcenie czegoś nowego. Ja już nie zamierzam niczego rozkręcać. No a ja? A ty powinieneś. To muszę wiedzieć, ile będę miał na to pieniążków. No, tyle będziesz miał, ile sobie zarobisz, synu. Asiu, przestałbyś. Przecież wiadomo, że Adrian przejmie interes. No kto by inny? No przecież nie Marta chyba, co? No? Zobaczymy. Kaziu! Co, Kaziu, co, Kaziu? Mama miała rację. Ojciec nie miał komu przekazać interesu, a i tak przy każdej okazji się ze mną droczył. Wkurzał mnie tylko. Kilka dni później Karolowi wypada dyżur z Angeliką, która interesuje się pozostawionym w magazynku rowerkiem. Karol, za ile się kończy umowa na ten jeździk? Kobieta chyba go zostawiła z tydzień temu. A no to jak coś, to ja go rezerwuję. No dobra, ale poczekaj, może po niego wróci, nie? No ale jakby nie, no to ja go wezmę. A twoja córka to chyba ma z 10 lat, nie? Nie, dla koleżanki chciałam. Akurat takiego potrzebuję. A za ile jest zestaw? No chyba dostała za niego 100. No i super. No i co, tak po kosztach weźmiesz? No tak, no plus prowizja. Żeby Lombard nie był stratny. Czasem tak robimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym możemy służyć? Przyszedłem do właściciela. Ale nie ma go. To coś przekazać? Byliśmy umówieni 5 minut temu. Nic o tym nie wiem. Proszę zadzwonić, to ja się rozejrzę. Słyszałeś coś, żeby szef miał się dzisiaj pojawić? To jest ten gościu, co chce nas wykupić. No i jak? Dzwoni pani? Facet był pewny siebie, zimny i zdystansowany. Zupełne przeciwieństwo Kazimierza. Odruchowo pomyślałam, że nie chciałabym mieć takiego szefa. O, dzień dobry. Miło znów pana widzieć. Z czym pan znowu przychodzi? Tak, od razu o konkretach? Proszę pana, czas to pieniądz. Zapraszam. $100 000 za markę firmy i równowartość zastawów udzielonych przez firmę. Aż tak tanio? To chyba na wyprzedażach. A ja takiej akurat nie organizuję. Lombard ma pozycję, ale tylko lokalną. Trudno wycenić to wyżej. Ale przecież panu zależy na lokalnej marce. Bo inaczej to by pan sobie otworzył jakiś anonimowy i po sprawie. To ile pan proponuje? 1 000 000. Niech pan nie żartuje. Nie żartuję. Nikt panu tyle nie da. A wie pan czemu? Bo ja niczego nie sprzedaję. Po co się pan ze mną spotkał? Tylko gra z pana strony, ale nieracjonalnymi propozycjami nikt z pan nie ugra. Proszę pana, jak panu zależy na kupnie tego Lombardu, no to już pan zna cenę. Mogę dać trochę więcej, powiedzmy 150 000.
Ale to może komu innemu. No jak pan chce. Tylko proszę pamiętać, że lepszej propozycji ode mnie pan już nie dostanie. Do widzenia. Do widzenia. 1 000 000 to była kwota z sufitu. No ale gdyby facet się zgodził, no to kto wie. Za 1 000 000 to można i pożyć, i nowy interes rozkręcić. Szefie, naprawdę chce pan nas sprzedać? Nie was, tylko firmę. Na jedno wychodzi. A co to za różnica? Przecież ktoś tu musi pracować. Nie bój nic, Angela. Tego facia nie stać na kupno tego lombardu. A gdyby nawet, to postawimy takie warunki, żebyście byli zabezpieczeni. Czyli jednak. Angela, już nie marudź. Lepiej powiedz, na czym stoimy. No wszystko gra. Młody, a u ciebie jakieś starocie mieliśmy? No, jeżeli liczyć telewizor Rubin, to tak. Oj, nie przejmuj się. Będą i antyki, tylko trzeba trochę poczekać. Tak? No, dobrze, dzieci. To ja lecę. Cześć pracy. Pracować mnie tu dobrze. No. Co ty masz taką kwaśną minę? Pan Kazimierz ma rację, ktoś tu musi pracować. Młody, jak ty nic nie rozumiesz. A i pamiętaj, że rezerwuję ten rowerek, żebyście mi go nie wystawili na sprzedaż. Przepraszam, może pan mi pokazać tą komórkę? Oczywiście. Młodemu było wszystko jedno, kto jest właścicielem. Ale dla mnie Kazimierz był jak rodzina. Nieraz mi pomógł i nie wyobrażałam sobie lombardu bez niego. Ale Bożena, przestań, przecież nie można tak przy ludziach. No co ty? Ostrzałkę mi oddajcie. Ale co się dzieje? Co pani wyprawia? Ale ja przecież żadnej ostrzałki nie przynosiłem, To prawda? idziemy na policję. Weźcie co zróbcie, pomóżcie, no. Spokojnie, spokojnie. Mamy pani ostrzałkę, tak? Widzisz? Widzisz, złodzieju? Jaki złodzieju? Nie jestem złodziejem, Franek mi to dał. Bo był chory, nie mógł stać na nogach, a przecież towar, no to w ogóle musi być używany, no, a nie... Ja ci zaraz użyję. I pamiętaj, nie masz się kontaktować z moim mężem. No, widzieliście? Przecież nie moja wina. Zawsze śmialiśmy się z wyczynów Ziutka, ale tym razem należał mu się solidny łomot. Dzień pracy dobiegał końca. Angelika porządkowała lombard, a Karol kręcił się przy rowerku zastawionym przez alkoholiczkę. Młody, co ty robisz? Zbieraj się. Porządek robię. Ty nie bądź taki pilny, bo jak nas szef sprzeda, to i tak ci nic z tego nie przyjdzie. A czemu to wyjąłeś? Specjalnie to wcisnęłam w kąt. No, głośników szukałem. No a gdzie jest ta karteczka z rezerwacją? Nie wiem, pewnie się odkleiła, poszukaj. A tu jest. Młody, ogarnij się. Tu ma być porządek. No zbieraj się, idziemy. Nie mogłem przestać myśleć o tym chłopcu, którego okradła własna babcia. Ponieważ Angela chciała jego rowerek, postanowiłem sprawdzić, na czym sprawy stoją. Karola bardzo poruszyła krzywda chłopca, którego babcia zastawiła rowerek, by mieć na wódkę. W tajemnicy przed Angeliką i innymi pracownikami lombardu postanowił pomóc tej rodzinie. Karol spisał z umowy adres alkoholiczki i po pracy wybrał się, by złożyć jej wizytę. Pamięta mnie pani? No, może... O co? No ja w sprawie zastawu na ten rowerek. Mówiła pani, że wróci pani po niego, kiedy przyjdzie renta. Jeszcze nie przyszła. No ja tylko sprawdzam, czy na pewno pani przyjdzie. Przyjdę na pewno. A kiedy, jak można wiedzieć? Jak będą Szwedy. Ale momencik, bo ja chciałem... Ej, co tu się dzieje? A młody chce kasę ode mnie wyciągnąć. Nie, ja z panią rozmawiam, bardzo przepraszam. O ty smarku, nie dawaj teraz głosu! Chodź, Stachu. Niestety okazało się, że kobieta nie miała zamiaru wykupić rowerka.
Najbardziej w tym wszystkim żal mi było jej wnuczka. Pan jest może z opieki społecznej? To jej żadnych pieniędzy nie dawajcie. Ona wszystko przepija. Zawsze. Nie, ja nie z opieki społecznej. A skąd? Może z policji? Nie, z policji też nie. Ja po prostu szukam rodziny pani Krystyny. Ma podobno syna, więc... No ma. A co się stało? Bo jest taka sytuacja, że pani Krystyna narobiła sobie długów i jeżeli ona ani jej syn nic z tym nie zrobią, no to mogą być problemy. A za co te długi? No, nie mogę pani powiedzieć, ale byłbym wdzięczny, gdyby mi pani pomogła. A ma pan jakiś dokument? No, mogę pokazać dowód. Jak przyjdę z innymi papierami, to już będzie za późno. A duże te długi? No, na razie nie, ale jak nikt nie zareaguje, to mogą być kłopoty. Pan poczeka. Ja gdzieś mam adres Bernarda. Pan poczeka. No, doskonale, będę wdzięczny. Nie chciałem odpuszczać, skoro już przyszedłem. Okłamałem tę kobietę, ale w słusznej sprawie. Czułem, że zrobiłem dobrze. Karol chciał, żeby rowerek wrócił do chłopca. Uzyskał od sąsiadki adres syna alkoholiczki. Postanowił go odwiedzić. Przepraszam, pan Bernard Szlendak? Tak. Poznałem po synu. A kim pan jest? A, przepraszam, Karol Stawicki, z Lombardu. Nic mi to nie mówi. A, bo sprawa jest trochę skomplikowana. Mamy rowerek biegowy pana synka. Słucham? Jak to? To ktoś go zostawił? Tak, pańska matka. Mówiła, że go jej ukradli. Mi to na kradzież nie wyglądało. Przyszła i po prostu zostawiła. Zresztą Krzyś był z nią. To możliwe. To było jakoś tydzień temu, to podejrzewam, że był pod jej opieką, prawda? Ale spokojnie, rowerek jest, można go wykupić. Pewnie pan mi da adres, ja jutro wpadnę. Doskonale, to niech pan tylko przyjdzie z panią Krystyną, bo jest stroną w umowie. Ale rowerek nie był jej. Tak, ale napisała, że był, więc jak pan z nią przyjdzie, to nie będzie problemu. Już jest. No, podejrzewam, dlatego pana szukałem. Współczułem facetowi. Wiedział, że nie może się za wiele spodziewać po matce alkoholiczce, ale i tak był zawiedziony. Skrzywdziła swojego wnuka, jego syna. Dla mnie to też było nie do pomyślenia. Po dniu pracy Kazimierz odpoczywał w domu. Dołączyła do niego żona Beata i zanosiło się na rodzinną sielankę. O, właśnie o tym myślałem. Ale nie chciało ci się wstać, co? Znasz mnie, Becia. Tak mi się wydawało jeszcze do dzisiaj. No właśnie. Wiedziałem, że tego ciasta za darmo nie przyniosłaś. No, co tym razem? No powiedz, o co ci chodzi z tą sprzedażą Lombardu? No co? Jak ktoś da dobre pieniądze, to trzeba sprzedać. A co potem? No co potem? No, pojedziemy do ciepłych krajów, wygrzejemy kości. No a co z dziećmi? No co z dziećmi? No, Marta weźmie dziekankę i pojedzie z nami. Niech se tam pisze wiersze. Marta. Zawsze o niej mówisz, a Adrian? Przecież miał przejąć interes. Becia, nie nadaje się. Kaziu, no to pomóż mu rozkręcić coś nowego. No. On wszystko położy. On by tylko latał, wiesz, za panienkami po klubach. O, to klub mu otwórz. Tam by się odnalazł. Ja mam mu pomagać? Rozkręcać klub? A co ty? Niech se sam rozkręci. A mnie ktoś pomagał? A miał kto? A ty możesz swoim dzieciom pomóc i powinieneś. No bo komu jak nie im, no? Tak, powinienem go za rączkę prowadzić, tak? No a Martę jakoś za rączkę prowadzisz, wszystko jej dajesz i nie narzekasz. A to co innego. Po pierwsze, jest młodsza, dziewczyna i poetka. Zobaczysz jeszcze, jaka ona będzie sławna. Jeszcze chwila. Zawsze ją chwalisz, a na Adriana tylko narzekasz. Tak, bo zasługuje na to. Bumeland jeden. Stara się, a ty go nigdy nie doceniasz. Zawsze ci za mało. A Martusia byle co zrobi, to już wszystko wspaniale. No właśnie, powiedz mi, ile dałeś jej na ten tomik poezji, co? A ty ile mu dałaś za moimi plecami pieniędzy, co? A komu mam dawać? Obcym?
Za te pieniądze, co zarobił, to już sobie powinien dawno otworzyć biznes. No. A jak nie umie, to niech idzie pracować do kogo innego. No, o, dobrze. No to ty sobie, jak chcesz, upiecz sam ciasto i sam przynieś z kuchni. O. No. A udław się z tym ciastem. No i zawsze to samo. Jak nie umie mnie przegadać, to robi się złośliwa. A prawda jest taka, że rozpuściła Adriana jak dziadowski bicz. Wszystko od niej dostawał i dlatego nie brał się za porządną robotę. Kazimierz i Mariusz przed otwarciem Lombardu odwiedzają bank. Jest to też okazja do rozmowy o kondycji firmy. Marny ten tydzień, słaby zysk. No, w tym tygodniu nie mieliśmy żadnego wartościowego zestawu. A młody jak się sprawuje? Dobrze, dobrze. Bystry chłopak. Tylko naiwny trochę. A, no to pilnuj go, żeby szkód nie narobił. A Adek nic nie kombinuje? W normie. Mariusz chce o wszystkim wiedzieć. No, dzień dobry. Co za spotkanie? A dzień dobry, dzień dobry. Kredycik pod działalność? A skąd? Zyski odbieramy. To co będzie z tą sprzedażą? Zszedł pan już z ceną na ziemię? No, moją ofertę już pan zna. 200 000 mogę panu dać, plus wartość zastawu. Mało. To moja ostateczna propozycja. Następnym razem będzie połowę tego. No to nie będzie następnego razu. Do widzenia. Tak pan myśli? Zobaczymy. To zabrzmiało jak groźba. Nie lubię takich gadek. Coraz mniej podobał mi się ten gość. Krążył koło mnie jak sęp. Zastanawiałem się nawet, czy mnie nie śledzi. O, dzień dobry. Przyszliśmy po rowerek. Oczywiście. Ten biegowy, już przynoszę. To będzie 110 zł. Dziękuję panu. Proszę bardzo. Nie musiał pan tego robić. Sama bym przyszła po ten rowerek. No właśnie miałem wątpliwości. Bardzo dobrze zrobił. Dziękuję. Do widzenia. Niech się pan nie wtrąca w cudze życie. Bardzo mi przykro, chciałem tylko pomóc. O co chodzi? Co ty zrobiłeś? Nic. Polazłeś do klientów? Baba zastawiła rowerek, żeby mieć na wódę. A ty postanowiłeś to wyprostować. Tak. Tak. Nie umiem patrzeć na ludzką krzywdę. Po prostu nie umiem. Młody miał trochę racji, ale i tak byłam na niego zła, bo już obiecałam ten jeździk znajomej. Poza tym takie sytuacje są częste w Lombardzie i nie da się zawsze reagować. Angelika była na mnie zła, ale ja się cieszyłem, że dopiąłem swego. Sprawiedliwości stało się zadość. Beniu, posłuchaj mnie. Nic mi już nie tłumacz, mam dosyć twoich kłamstw. Beniu, ale to przecież ja nie dla siebie, no. Pieniędzy nam nie zostawiłeś, a Krzysiowi chciało się pić. Przecież zostawiłem dla niego napoje. Ale wypił. Nie sama wypiłaś, bo cię suszyło. Odkupiłabym Wiesz ten co? rowerek. Milcz. Zawiodłem się na tobie kolejny raz. Ale to już ostatni. Ale Beniu, 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 synku, no posłuchaj mnie, Beniu. Wiele razy widziałem takie dramaty. To nie była do końca jej wina, no. Alkoholizm to choroba. Nie potrafiła się jej przeciwstawić. Widzieliście? Babce nie udało się ukryć tego szwindla z rowerem. Nie udało się, tylko młody ją wsypał. Jak to? No polazł do jej syna i wszystko wygadał. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Przecież Lombard na tym nie stracił, tak? My dostaliśmy prowizję, a chłopak przynajmniej odzyskał rowerek. I co, i tak będziesz chodził po ludziach i wtrącał się im w życie? Może będę. Wiesz, co zrobiłeś? Zniszczyłeś im życie. Dałem im szansę na naprawienie własnych błędów. Nie, zniszczyłeś im rodzinę. Facet odwrócił się od matki, być może na zawsze. Mariusz, ona by go dalej okłamywała, tak? I okradała. A tak to, nie wiem, może się ogarnie. Albo się stoczy. I to będzie twoja wina. Nie wiesz tego. Wiem, co widziałem.
Czyli co, twoim zdaniem lepiej by było, jakbym siedział i nic nie robił, tak? Nie, ale gdybyś się nie wtrącał, to teraz matka miałaby syna, syn miałby matkę, a wnuczek miałby babcię. Łatwiej facetowi byłoby przeboleć stratę rowerka niż stratę matki. Musiałem młodemu nawtykać. Naprawdę, lepiej nie angażować się w życie klientów, bo i tak całe szambo zawsze spada na nas. Taki biznes. A ja i tak wiem, że zrobiłem dobrze. Jeżeli ci ludzie się kochają, to sobie wybaczą. A jeżeli się nie kochają, no to już nic im nie pomoże. Kilka dni później Bernard Szlendak podczas spaceru z synem spotyka swoją matkę. Mój kochany, jak się cieszę, że udało się odzyskać twój rowerek. A co tutaj robisz? Śledzisz nas? Nie, ja wiedziałam, że tutaj będziecie. Ja was bardzo przepraszam. Daj nam spokój, nie mieszaj mu w głowie. Ja cię przepraszam, ja się naprawdę zmienię. Chciałam ci tylko coś pokazać. Już to obiecywałaś. Naprawdę. Spójrz, zapisałam się na leczenie. Co to jest? Daj mi jeszcze jedną szansę. Ja się zmienię. Naprawdę pójdziesz na leczenie? Przysięgam, naprawdę. Najwyższy czas. Wybacz mi, synku. Wybacz mi. W Lombardzie dzień pracy dobiegał końca. Gdy pracownicy liczyli utarg, doszło do dramatycznego zdarzenia. Co się dzieje? Co się dzieje? A w następnym odcinku na Macieja Korynta pada podejrzenie o wybicie szyby w Lombardzie. Proszę pana, ja jestem poważnym biznesmenem, a nie gangsterem. Rodzice uzależnionego gamera Bruna zastawiają jego komputer. To znaczy, że pan mu go zabrał? Niepełnoletni jest, nie ma nic do gadania. Co jest Ej! Gdzie mój komputer? Nie ma i nie będzie. Ludzie gangstera Ryżego ponownie nachodzą Lombard. Co jest? Dziś już parę patoli. Ryży nie lubi czekać. Ty, no nikt nie lubi, nie? Adrian znowu pakuje się w kłopoty, grając na zastawionym komputerze. Przegrałeś, frajerze, i straciłem miejsce w rankingu. Jesteś jakimś żartem. Dzwonię na policję. Zamknę ten wasz Czekaj, młody, czekaj, jaką policję? Stój!